I witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Witam najlepszego specjalisty Witam. odnośnie adapterów do kukurydzy. Żniwa niedługo, normalne. Tak, Czyli ciepło. nazwijmy te żniwa zbożowe. Tak jest. Żniwa kukurydziane jeszcze trochę, 3-4 Janek, miesiące. 3. ale już warto pomyśleć, aby zabezpieczyć swój park maszynowy w nowy, odpowiedni sprzęt. I o tym dzisiaj powiemy nieco więcej. Żniwa kukurydziane. Warto do nich, Janek, przygotować się sporo wcześniej. Dlatego w tym momencie już dajemy Wam szereg niezbędnych informacji do tego. Oczywiście. Bo wiadomo, przystawka, jakby sam kadłub, w cudzysłowie mówiąc, jest taki sam do każdego kombajnu. Ale jest szereg niezbędnych dostosowań przez zbrojeń pod daną markę, pod dany model. I tego nie załatwia się na pstryk palca. Dobrze, że do tego dołączyłeś, dlatego jesteśmy zaraz przed żniwami zbożowymi. Niektórzy myślą, że jeszcze do kukurydzy zostały te 3 miesiące i mają czas spokojnie na to, żeby sobie przystawkę do swojego kombajnu dobrać. No, czasami jest to nic bardziej mylnego, ze względu na to, że troszkę się utarło tak, że do tych, nazwijmy to, podstawowych, głównie znanych kombajnów, czyli mówimy o klasach, mówimy o New Hollandach. Albo mówimy mówiąc wprost, o do takich popularnych modeli, popularnych modeli, można jest stosunkowo... duża szansa, że przystawka będzie dostępna Gotowa? od ręki na placu. Jest gotowa będzie duża szansa, czekała. nie mówię, że zawsze, Tak. ale jest taka szansa. Jeżeli ktoś zaczyna mieć nietypowy model, czyli może jakiegoś Deutzfara, może ma wersję Fenta albo Maseja sprzed tam 2015 roku przykład. z wyjściami górnymi napędów wałków, wtedy no niestety nikt nie trzyma już do takich... tego typu rozwiązań na stanie, Tak tylko jest. trzeba albo całą przystawkę z takim doposażeniem zamówić, Albo samą adaptację, bo jak wiadomo w Capello można te adaptacje wymieniać, ale to też się wiąże z czasem, czy akurat jest to na fabryce, czy fabryka musi to wyspawać, wymalować, przygotować na przykład ramę, żeby można było nam wysłać. To się wiąże z czasem, więc a okres letni z kolei to okres wakacyjny i ten czas oczywiście na sfinalizowanie, zrealizowanie takiego zamówienia się przedłuża. Stąd też tutaj bardzo mocno akcentujemy, aby wziąć na to poprawkę i przystąpić do realizacji takiego zamówienia, takiego projektu zdecydowanie szybciej. i dlatego teraz jest według mnie chyba ten najlepszy moment, Optymalny. zwłaszcza, że tutaj z szefem i podjęliśmy decyzję, że ceny w tym roku idą w dół. Dostaliśmy dodatkowy rabat z fabryki, który możemy wykorzystać na to, żeby te ceny były jeszcze bardziej atrakcyjne. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć ceny, to są one na naszej stronie www.korbanek.pl w zakładce maszyny nowe i używane. Tam szukamy Capello, klikamy sobie Capello, wtedy nam filtruje wszystkie maszyny Capello dostępne u nas. Oczywiście są to modele ogólne, tak jak mówiliśmy, nie są, do każdego możemy to przystosować, do większości kombajnów. Janku, ale teraz od strony technicznej. Capello, znana i uznana marka, producent No my już jesteśmy headerów ponad do kukurydzy. 13 albo i nawet więcej lat importerem marki Capello na rynku polskim i będziemy tym importerem cały czas, to też warto wspomnieć. I teraz tak, jakie przystawki mamy? Jakiej szerokości, ilurzędowe, sztywne, czy też składane, czy i takie, Tak, i takie? widzimy, ustawiliśmy się tutaj z najmniejszą przystawką, taką jaką teraz sprzedajemy, można powiedzieć. Zdarzały się jeszcze 4, ale teraz jednak 5 jest najmniejszą przystawką. I taka 5 na przykład, jak tutaj stoi z nami, to jest model Quasar F5. F daje tutaj to, że ona jest sztywną przystawką, nie składaną hydraulicznie. Jeździła na przykład bardzo dobrze udokumentowana z Aupaxem GM100 w zeszłym roku na pokazach kukurydzianych. Czyli kombajnem rotorowym. Tak jest, kombajnem rotorowym. Tutaj akurat za nami jest Kombajn kombajn klawiszowy. klawiszowy. Jeżeli ktoś będzie chciał tak, że będzie można taką przystawkę, podejrzewam, sobie Dostosować do do takiego kombajnu klawiszowego, czyli GV100. Dokładnie. I to jest, można powiedzieć, najmniejszy model. Potem popularne modele to są modele 6-rzędowe i I już to one już- są składane hydraulicznie. Okej. 8-rzędowe, czyli to są tak... Widać, że to nasze gospodarstwa rosną, Rosną. maszyny rosną. Tak jak każdy to widzi, każdy chce mieć szybciej, więcej i taniej, jakby nie było, bo wiadomo, że zwiększając maszyny, koszt jakby Jednostkowy zbioru. jest tańszy. I w tym momencie
tak naprawdę jak kiedyś 6 była tym standardem, powoli 8 zaczyna być standardem, a coraz więcej ludzi zaczyna pytać o 10, 12. I teraz Ale też powiedzmy sobie szczerze, że czy to 6, czy 8 jest bardzo praktycznym rozwiązaniem w użytkowaniu, ponieważ po złożeniu hydraulicznym Tak. możemy swobodnie przemieszczać się po Na drogach chwilę obecną bez demontażu narzędzia z kombajnu. mieści się w obrysach. Jeżeli chodzi o większe modele, bo także są hydraulicznie składane, na przykład 10, to ona wtedy ma około tam 4 metrów z kawałkiem, albo 12 ma prawie 5 metrów. Okej. I w tym momencie ona też się składa, aczkolwiek często ludzie już w takich wyborach wybierają opcję sztywną z wózkiem normalnie, tak jak header zbożowy. Żeby się bezpiecznie, bezpiecznie zgodnie z się przepisami się dokładnie przemieszczać poruszać. po drogach. Poruszać. Co do jeszcze przystawek, to należy wspomnieć, że są, można powiedzieć, 2 modele przystawek. Jest przystawka Quasar i przystawka Diamant. Może idźmy teraz do przystawki Diamant. Jest to przystawka, która charakteryzuje... Właśnie, bo jest kilka zasadniczych różnic między znanym Tak. Quasarem a Diamantem. Diamant zaczyna zdobywać bardzo duże uznanie w trudnych warunkach, czyli tutaj mówimy o na przykład zbiorze upraw w Stanach Zjednoczonych, dużo we Francji na przykład diamantów się sprzedaje. Jest to przystawka, która została stworzona z myślą o ciężkich warunkach, o trudnej pracy i długotrwałej pracy, bo to Okej. jest najważniejsze. Przede wszystkim została ona przeprojektowana, można powiedzieć, w szczegółach w porównaniu do Quasara, na tej zasadzie, że na przykład przekładnie wszystkie są mocniejsze. Noże są jeszcze dalej wysunięte do przodu, żeby szybciej i mocniej Okej. ścinały. Oczywiście każdy się zapyta, To są, tu są 2? to są teoretycznie takie detale, ale jakże niesamowite mają wpływ. Inaczej. Chociażby detal taki, że mamy napęd wyprowadzony na bok zewnętrzny przystawki. W tym momencie tam jest podwójny napieranie z łańcuchem w smarze, w hermetycznie zamkniętym obudowie. No i wszyscy się pytali, czemu nie przekładnia, czemu nie przekładnia. A ja po prostu dostałem odpowiedź, bo przekładnia z czasem się grzeje. Okej. A łańcuch w smarze się tak nie będzie grzał, można dużo Okej. dłużej pracować i cały czas tą sprawność mieć przez długi czas. Okej. Więc, a wiadomo, że ten zbiór, no, jest on przeznaczony dla osób, które nie zbierają 30 hektarów kukurydzy Diamant, mówię, czy tam 100 hektarów kukurydzy. To jest dla osób, które naprawdę 300, Setki, 500, setki, a nawet 600, tysiące 800, hektarów. dokładnie, hektarów w roku chcą ściągać i wiedzą, jakiej maszyny potrzebują. Okej, jeśli chodzi o kwestie regulacji tutaj, na przykład, nie wiem, szczeliny, czy składania, czy napędów ślimaków, jak to się odbywa? O, to może to jest fajny moment, żeby troszkę takie porównać, bo zawsze jest pytanie, czym się różni Quasar od Diamanta i vice versa. Zaczynając może od, tak jak mówię, szczeliny. W przypadku szczeliny w Quasarze, szczelina jest regulowana hydraulicznie, przeważnie hydraulicznie, zdarzają się też regulacje elektryczne, jednostronnie, czyli jedna strona sobie tylko chodzi. Okej. W przypadku Diamanta, żeby przeznaczyć go na większe wydatki, jest ona dwustronnie, a Okej. także na mimośrodzie można ustawić sobie lekko kąt tej Okej. szczeliny. Czyli Okej. możemy mieć mniejszą jakby szczelinę wejścia na początku, gdzie tylko łodygę chwyta, ale jak już roślina jest ściągana w dół, to Okej. możemy rozszerzyć, żeby nie było takich jakby, nazwijmy to, sił działających, żeby ta szczelina cały czas nie chwytała, nie rwała tych liści, nie niszczyła, tylko żeby mogło łatwo przejść kolba, No, wlecieć jest na to ślimak. detal, ale znowu bardzo, bardzo istotny, który To są ma takie ogromny wpływ na Małe funkcjonowanie. smaczki, jak można sobie ustawić maszynę. Kolejną rzeczą, taką, którą jest różnica, no to rozdrabniacz. Rozdrabniacz w Diamancie jest dwunożowy. O i- dziwo, mniej noży. Tak, mniej noży, aczkolwiek zwiększona jest prędkość obrotowa. Okej. Łatwiej jest wybalansować dwunożowy przy szybkiej prędkości obrotowej Niż trzynożowy. niż trzynożowy. Także wysuwając to dalej też chcieli troszkę obniżyć ciężar, żeby te 3 noże nie były cały czas kręcące się, bo to w przypadku Quasara jest dobrze sprawdzony system trzynożowy, który chyba każdy już teraz w No Polsce, jest znalezione mam nadzieję, optimum miejsca, powiedzmy, tej przekładni z nożami i ten ciężar tego układu, także tam wiemy, że Quasar od wielu, wielu lat był niepoprawiany jakby, bo on technicznie jest, można powiedzieć, blisko ideału. tak. Diamant jest po prostu wersją dla ludzi bardziej jeszcze wymagających, którzy chcą naprawdę wycisnąć wszystko i z kombajnu, i z maszyny. Oczywiście maszyna jest cięższa na przykład od Quasara, to też trzeba na to sobie
zwrócić uwagę. Ale Janek, jeszcze jest istotna kwestia i sprawa, dostępność części eksploatacyjnych. No i właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo my jako importer, tutaj za nami, to już wszyscy z filmu znają i nawet z live'ów co tygodniowych, wtorkowych, że nasz dział części zamiennych jest prężnie działającą jakby instytucją. To nie jest na zasadzie, że tych części nie ma. My też robimy roczne zamówienia. Nasze doświadczenie w żniwach, w pracy z przystawkami do kukurydzy, wiemy, co musimy mieć na stanie. Często też mamy nawet za dużo części według mnie czasami na stanie, ale Przezorny, ubezpieczony. tak jest, dokładnie. Nigdy nie wiadomo, bo bardzo gro rzeczy się zdarza jakby, nie mówię, że z winy operatora, Nie, że się zużyło, tylko Tak. że z winy z przypadku tylko tak że zwanego, studzienka wyrosła. na przykład. Na przykład, bo to wiadomo na usługach może coś się stać. Nie każdy zna swoje pole, nie każdy zbiera kamienia, a potem się zdarzają te kamienie, że jednak są, więc warto mieć części i u siebie takie eksploatacyjne jak noże. Ale w przypadku na przykład obu przystawek jest taka sytuacja, że jeżeli urwiemy nóż, możemy sobie rozłączyć, rozdrabniać i możemy jechać dalej. Dokończyć danego dnia pracę na przykład bez rozdrabniacza na Albo tej jednej wysłać sekcji. młodego po części do domu, żeby wrócił, a my nie przerywamy pracy. Jeżeli chodzi o, tak jak mówiłeś, części, ale części to nie wszystko. Przy zakupie takiej przystawki w firmie Korbanek, no to oczywiście jest darmowa dostawa tej przystawki, bo to Dokładnie. też trzeba zawsze wspomnieć, bo to klienci się pytają, czy jak to wygląda. A jak i dostawa, to i przede wszystkim numer jeden, pierwsze uruchomienie, Tak. które też obfituje nam w to, że przystawka jest dobrze sprzęgnięta właściwie z kombajnem, a tym samym daje nam ten właściwy Pewność. efekt i pewność dobrej pracy. I ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, to pierwsze uruchomienie, ponieważ klient wtedy jakby organoleptycznie serwisant mu pokazuje co i jak ją, nawet drobne takie smaczki, gdzie tutaj przesmarować sobie codziennie, obsługi, które zwiększają żywotność takiej maszyny. Podsumowując, Janek, warto zadbać o to w szybszym terminie. Tak, maszyny zjeżdżają teraz już do klientów, którzy zamówili maszyny, czyli ci, którzy zamówili w marcu już jakby, czyli mamy początek lipca, już powoli Czyli jak maszyny widzimy, to trwa. Tak, to trwa. Czyli teraz, żeby ja- mieć na żniwa kukurydziane, to już naprawdę jest ostatni dzwonek. Ja z doświadczenia mam kilka maszyn tak zwanych placowych, więc tutaj tak mówię, do popularnych kombajnów będę w stanie coś dopasować, aczkolwiek nie zwlekajcie, jeżeli macie taką potrzebę, nawet zacznijmy pierwsze rozmowy, w tym momencie wiemy, na co muszę się przygotować, dam informację do fabryki, że na przykład będzie zainteresowanie takim kombajnem, żeby mi przytrzymali albo żeby trzymali u siebie przezbrojenie i mi się wydaje, że do zobaczenia na polach pewnie, jak będziemy jeździć Aupaxami. A na pewno będziemy, także będziecie w stanie na relacjach widzieć, jak pracuje chiński kombajn Aupax, nie tylko w zbożu, nie tylko w rzepaku, ale zapewne też w kukurydzy i innych trudnych uprawach. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.